Naszą wycieczkę na Małą Wysoką zaczynamy w Starym Smokowcu, w małej miejscowości u podnóża Tatr Wysokich na Słowacji. Samochód zostawiamy na płatnym parkingu, koszt 10-godzinnego postoju to 6 euro. Podążamy żółtym szlakiem w stronę Doliny Wielickiej. Przez kilkanaście minut wędrujemy asfaltową drogą, która zmienia się w leśną ścieżkę. Droga prowadząca przez las jest monotonna i nie zachwyca. W zasadzie nie ma żadnych ciekawych widoków. Po około 90 minutach i pokonaniu prawie 600 metrów przewyższenia docieramy do Wielickiej Polany, a stąd już chwila do Śląskiego Domu. Po dojściu w okolice Śląskiego Domu, dość drogiego hotelu, robimy krótką przerwę na śniadanie. Nasz szlak krzyżuje się tutaj z Tatrzańską Magistralą. Jest to szlak turystyczny oznaczony czerwonym kolorem, biegnący południowymi zboczami Tatr Wysokich. Cała magistrala tatrzańska ma długość około 72 km, co czyni ją najdłuższym szlakiem w całych Tatrach. Po krótkim odpoczynku i uwiecznieniu na zdjęciach znajdującego się jak na wyciągnięcie dłoni Gerlacha, udajemy się zielonym szlakiem w kierunku widocznej w oddali Wielickiej Siglawy. Przechodzimy wzdłuż wschodniego brzegu Wielickiego Stawu i krętą kamienną ścieżką dochodzimy do Mokrej Wanty, po słowacku Wieczny Deszcz. Jest to pas skał, z których niezależnie od pogody i pory roku czy dnia nieustannie kapie woda. Skały te nigdy nie wysychają. W gwarze podhalańskiej wanta oznacza po prostu skałę. W języku polskim skały te również określa się mianem granatnicy. Nazwa pochodzi od znajdującego się tam niegdyś minerału granatu. Mijamy Wielicki wodospad i dochodzimy do kolejnego piętra Doliny Wielickiej. Naszym oczom ukazuje się malownicza łąka otoczona górami. Nosi ona nazwę Wielicki Ogród lub Kwetnica. Dawniej były tutaj prowadzone wypasy bydła, ale zaprzestano tego, gdyż zwierzęta w okolicach Mokrej Wanty często ulegały wypadkom. Dochodzimy do Długiego Stawu. W tym miejscu szlak zaczyna piąć się po kamiennych stopniach. Zaczynamy trawers południowo-zachodniego stoku Suchej Kopy. Z tego miejsca wprawnym okiem można już dostrzec nasz kolejny cel, charakterystyczny drewniany drogowskaz na polskim grzebieniu.
przejściu delikatnie sypiącego się fragmentu szlaku dochodzimy do trudniejszego momentu – skalnej ściany ubezpieczonej łańcuchami. Należy zachować tutaj ostrożność, gdyż jest to szlak dwukierunkowy i mijanie się na tym odcinku z turystami schodzącymi z przełęczy może być kłopotliwe. Szlak nie przebiega niebezpiecznie blisko urwiska, dopiero ostatnie parę metrów jest trochę bardziej eksponowane. Dochodzimy na polski grzebień, który jest dość szeroką przełęczą położoną na wysokości 2200 metrów nad poziomem morza. Nazwa istnieje co najmniej od początku XVIII wieku. Na początku był to po prostu grzebień z niemieckiego Kamm. Dopiero później Niemcy spiscy dodali przymiotnik Polnischer. Najciekawsze jest to, że z początku nazwa ta i po polsku i po niemiecku nie oznaczała samej przełęczy, a długi odcinek głównej grani Tatr Wysokich. Nie był on sprecyzowany co do swojej rozciągłości, zawierał się gdzieś między Wagą a przełęczą Podkopą. Nie ma potwierdzenia, że granią przebiegała granica polsko-węgierska, ale dla ówczesnych Niemców spiskich po prostu gdzieś za tą granią była Polska. W miarę nadawania nazw poszczególnym szczytom polskiego grzebienia jego zasięg się kurczył. W połowie XIX wieku, głównie w literaturze niemieckiej i angielskiej, nazwa Polnischer Kamm oznaczała główną grań Tatr od lodowego szczytu aż po zadni Gerlach, aż w końcu nazwa została tylko dla przełęczy między Małą Wysoką a Wielickim Szczytem. Szlak nie należy do technicznie trudnych, jednak miejscami występuje spora ekspozycja. Szlak znajduje się w dość opłakanym stanie. Sypiące się kamienie, znikające oznaczenia powodują, że bywają miejsca, że gubimy szlak i idziemy po prostu w górę. Po drodze możemy podziwiać m.in. Wielicki Staw, Górski Hotel, Zmarzły Staw oraz oczywiście najwyższy szczyt Słowacji, Tatr, jak i całych Karpat, Gerlach. Po niespełna godzinnej wspinaczce żółty szlak doprowadza nas na skalisty, niewielki szczyt Małej Wysokiej. Góra ta jest czwartym najwyższym dostępnym turystycznie szczytem w Tatrach. Jest to też jeden z najbardziej atrakcyjnych punktów widokowych na masyw Gerlacha. Na szczycie znajdują się tabliczki z opisami panoramy roztaczającej się z wierzchołka.
Widoki ze szczytu są naprawdę imponujące. Widać stąd praktycznie całe Tatry Wysokie. Możemy stąd dostrzec lodowy szczyt, Łomnice. Na wyciągnięcie ręki mamy Sławkowski szczyt oraz Staroleśny szczyt z charakterystycznymi 2 wierzchołkami. Dalej Gerlach, Wysoką, potem trochę w dali Rysy, Świnice czy Kozi Wierch. Po długiej przerwie na podziwianie widoków ruszamy z powrotem tym samym szlakiem w kierunku polskiego grzebienia. Z Przełęczy od razu udajemy się na rozstaj dróg pod polskim grzebieniem. Szlak jest w kiepskim stanie, poprowadzony po zniszczonych drewnianych schodach. Zejście ze względu na sypujące się kamienie jest dosyć męczące. Na rozejściu szlaków pod polskim grzebieniem wybieramy szlak niebieski, który zaprowadzi nas na dość ciekawe miejsce w Tatrach – Rochatkę. Podejście jest strome i sypkie, a do tego nowe oznaczenia szlaku mieszają się ze starymi, przez to są jakby 2 ścieżki prowadzące do żlebu. Dochodzimy do żlebu i wspinając się po skałach, dochodzimy do najciekawszego momentu z łańcuchami i klamrami. Tu można wybrać 2 drogi. Po klamrach, po niemal pionowej skale oraz trochę łatwiejszą z samymi łańcuchami. Ten trudny odcinek jest o tyle ciekawie rozwiązany, że przy dużym ruchu łatwo się wyminąć z osobami schodzącymi, przez co nie tworzą się zatory. Jak zwykle w takich miejscach niskie osoby mogą mieć problemy z pokonaniem tego odcinka bez pomocy. Polska nazwa Rochatki jest wynikiem nieporozumienia. Jej pierwowzorem było węgierskie słowo rowatka, czyli mała szczerba. Nazwa słowacka Prielom oddaje charakter przełączki przełamującej skalistą grań. Po wejściu na przełęcz od razu rozpoczynamy schodzenie w kierunku Doliny Staroleśnej. Tutaj czeka nas bardzo niemiła niespodzianka. Myśleliśmy, że wcześniejszy odcinek szlaku był tragiczny. Po tej stronie przełęczy szlak jest jednak jeszcze bardziej zniszczony. Kamienie uciekają spod butów. Szlak jest tak zniszczony, że często trzeba szukać, w którą stronę podąża, bo nie widać ani ścieżki, ani oznaczeń. Brak ubezpieczeń powoduje, że w schodzenie musimy zaangażować 100% uwagi. Po drodze straszą nas jeszcze metalowe pręty wystające z podłoża, które w połączeniu z piargami podczas upadku mogą wyrządzić ogromną krzywdę. Im jesteśmy niżej, tym szlak coraz bardziej łagodnieje, zmieniając się w charakterystyczny kamienny chodnik. W oddali możemy dostrzec zbójnicką chatę. Schronisko położone nieopodal zbójnickich stawów w Dolinie Staroleśnej. Zbójnickie schronisko należy do 3 najwyżej położonych schronisk w Tatrach, do których zaopatrzenie jest donoszone przez tragarzy, tzw. nosiczy. Wynoszą oni całe zaopatrzenie potrzebne do funkcjonowania schroniska, a ładunek jaki noszą na plecach waży od 60 do 100 kg. W schronisku nie można płacić kartą, płatność polską walutą również nie jest mile widziana, dlatego warto mieć ze sobą euro.
Wyruszamy w dalszą drogę, trzymając się niebieskiego szlaku. Przez następne 2,5 godziny pokonujemy kolejne piętra Doliny Staroleśnej. Idziemy w otoczeniu kosodrzewiny, która później zmienia się w las. Dochodzimy do rozejścia szlaków pod Reinerową chatą. Wybieramy tutaj szlak czerwony, który zaprowadzi nas wprost na Hrebienok, gdzie można zakończyć wycieczkę i za 9 euro zjechać kolejką linowo-terenową do Starego Smokowca, lub tak jak my, można wybrać szlak zielony, który wiedzie blisko torów kolejki. Po 30 minutach marszu na przemian po asfalcie i leśnej ścieżce docieramy do Starego Smokowca i do końca naszej wycieczki. Przejście całej 22-kilometrowej trasy zajęło nam 10 godzin. Dziękujemy wszystkim patronom za wspieranie kanału.